Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak wymieniałem kanalizację w remontowanym domu. Przy okazji remontowania kuchni i łazienki została wymieniona kanalizacja. Od razu mówię, że podczas remontu nie da się zrobić wszystkiego dobrze, dlatego jeśli zauważyliście jakieś rzeczy, które mógłbym poprawić, no to napiszcie w komentarzu, żebym wiedział na przyszłość. W starym budownictwie nie przewidywano kanalizacji na przykład w kotłowniach. W dzisiejszych czasach instalujemy kondensacyjne piece gazowe, z którego bardzo dużo tego kondensatu spływa i żeby nie mieć problemu z kondensatem, dobrze jest wykonać przyłącze do podłączenia tego kondensatu do kanalizacji. Aby z czasem instalacja kanalizacyjna się nie zatkała, trzeba poprowadzić rury z odpowiednimi spadkami. Od punktu, w którym wlewamy wodę, zawsze ten spadek musi być. Czyli nie może być coś takiego, że woda Wam przez pierwsze 2 metry leci ze spadkiem, potem jest metr odcinka, gdzie ta woda musi płynąć pod górę i potem znów na dół. Musi na całym jak gdyby przekroju być pochylona pod jednym kątem. Są specjalne wzory, dzięki któremu możemy obliczyć ten minimalny spadek. Do rur od 110 i mniejszych przyjęło się, że minimum to jest te 2%, czyli na metrze 2 cm rura musi być niżej względem poziomu. Jeżeli chodzi o maksymalne nachylenie, to nie można nachylić tej rury bardziej niż 15%, ponieważ mogą się wtedy wydobywać hałasy z rury. A co za tym idzie, no będzie dyskomfort taki akustyczny. Jeżeli chodzi o rurę 160 mm średnicy, no to ten spadek może być mniejszy, 1,5% i też tutaj nie możemy przekroczyć spadku większego niż 15%. Najczęściej instalatorzy montują te rury ze spadkiem między 2 a 3%. Gdyby chcieli ten spadek większy zrobić, no to mogłoby się okazać, że braknie im po prostu wysokości. I chodzi o tą wysokość od posadzki do rury wyjściowej przez fundament, czyli tam, gdzie łączy się z kanalizacją albo z szambem. Jeżeli tam by było za nisko, no to mogłoby się okazać, że rura idzie niżej niż kanalizacja, a co za tym idzie, ścieki nie wpływałyby pod górę do kanalizacji. Dlatego wysokość, która wychodzi przez fundament z domu do przyłączenia, nie może być niżej niż kanalizacja czy przyłącze do szamba. Dlatego zawsze wykonuj kanalizację zgodnie z dokumentacją techniczną. Nie rób własnych przeróbek czy jakichś swoich uproszczeń, ponieważ może skończyć się to tym, że trzeba będzie rozkuwać wylewki i poprawiać całą kanalizację. W dzisiejszych projektach ta kanalizacja jest rozwleczona pod całym budynkiem. Nie jest to tak jak w starych kanalizacjach, gdzie idzie pion i praktycznie on jest zaraz przy ścianie. Dlatego ten film pokazuje, na co trzeba zwrócić uwagę podczas wykonywania kanalizacji, tak żeby sprawdzić jakieś tam grupy montażowe, żeby nie narobić sobie kłopotów już podczas eksploatacji kanalizacji. A tak to kontrolując firmy, które wykonują kanalizację, jesteście w stanie wychwycić, gdzie są jakieś błędy i od razu je pokazać, żeby zostały poprawione. Ja zawsze podczas składania takiego rurociągu na samym początku wyciągam uszczelki. Chodzi o to, żeby szybko te rury z sobą łączyć podczas docinania prostych odcinków czy łączenia kolan i gdy już mamy wszystko dopasowane, wtedy zaczyna się czyszczenie miejsc, gdzie ta uszczelka będzie zamontowana. Do składania rur już na gotowo używam takiej specjalnej pasty, która znacznie ułatwia wsuwanie rury w kielich. Gdy tej pasty nie użyjemy, może się zdarzyć, że przeciągniemy uszczelkę, niby wszystko ciasno siedzi, ale tak naprawdę na obwodzie uszczelki jest przerwa i instalacja nie jest szczelna. Przez taką nieszczelność wydobywają się gazy z kanalizacji i wylewają się nieczystości do ziemi
ziemi pod domem. Pasta powinna być przeznaczona wyłącznie do właśnie tego typu połączeń. Chodzi o to, że jak zastosujecie jakiś inny środek, na przykład smar, no to ta uszczelka spuchnie i ulegnie degradacji. A tak jak wiecie, taka instalacja jest robiona na dziesiątki lat. Jeżeli ktoś nie miał nigdy styczności z takimi rurami, no to jeżeli chodzi o rurę, że z jednej strony jest kielich, a z drugiej strony jest tylko rura, no to tam, gdzie jest tylko rura, no to w tamtą stronę ma płynąć woda. Jeżeli zrobicie to jak gdyby odwrotnie, no to ta rura, która wchodzi w kielich, będzie powodowała, że ta woda będzie podpływała pod uszczelkę. Można powiedzieć, że jest to sprawa oczywista, miałem o tym nie wspominać, ale już 2 razy na budowie widziałem, że te kielichy są montowane odwrotnie. Jest jedno takie miejsce, gdzie możemy w ten sposób zrobić, jeśli używamy mufę i nie ma innego wyjścia jak połączyć 2 proste rury za pomocą mufy. Dobrze jest kupić sobie kilka długości tych rur, pół metra, metr, 2 metry. Podczas montażu takiej instalacji będziemy musieli przyciąć takie rury na długość. Ja zawsze robię to w ten sposób, że dookoła rury zaznaczam sobie tą odległość, na którą chcę ją obciąć. Pamiętajcie, żeby uwzględnić długość kielicha, że ta rura wchodzi w rurę i zawsze musi być dłuższa niż brakujący odcinek. Po zaznaczeniu sobie naokoło linii do cięcia przy pomocy piłki do metalu, niektórzy widziałem używają szlifierki kątowej z tarczą do cięcia metalu, obcinam tą rurę naokoło i tutaj bardzo ważna sprawa. Tą krawędź, która będzie współpracowała z uszczelką podczas wkładania rury w kielich, musimy sfazować, tak żeby ona nie uszkodziła nam uszczelki. Druga sprawa, wewnętrzną krawędź też musimy sfazować, tak żeby nie pozostały poszczępione krawędzie, na których mogą się zawieszać nieczystości i z biegiem czasu mogą doprowadzić do zatkania tej rury. Dobrze jest remontować w ten sposób, żeby łatwo było wymienić całą kanalizację, jak już zdecydujemy się na remont taki kapitalny. Często zastosowane są rury żeliwne, stare rury, które już nie będą tak dobrze pasować do nowych rur. Nie dokupimy do starych rur uszczelek, dlatego najlepiej jest wymienić wszystko, używając rur i komponentów od jednego producenta. Jeżeli chodzi o remont, który ja przeprowadzałem, no to okazało się, że kawałek przejścia przez ściany jest z rury żeliwnej. Po sprawdzeniu stanu tej rury żeliwnej okazało się, że jest ona po prostu do wymiany. Górą pękła i skorodowała. Może jest to spowodowane tym, że dzisiejsze ścieki są bardziej agresywne niż te, które były dawniej stosowane i te rury żeliwne nie najlepiej sobie radzą z tym. Jak pracuję w ziemi z rurami, no to robię wszystko, żeby elementy rurociągu nie zostały zasypane ziemią, uszczelki nie były ubrudzone piaskiem, ponieważ potem może to skutkować nieszczelnością takiej kanalizacji. I tutaj sprawdziła się taka metoda, żeby założyć reklamówkę foliową na taką rurę, założyć gumkę i wtedy mamy o wiele mniej pracy podczas czyszczenia tych połączeń. Zamiast worka foliowego można użyć korka pasującego do naszej rury, ale trzeba go wkładać bez uszczelki, ponieważ ciężko taki korek potem wyciągnąć. Jeżeli chodzi o mnie, to mniej pracochłonne jest założenie worka i gumki niż wyciąganie i wkładanie uszczelki. Ja zawsze jak przyglądam się takiej instalacji podczas jej montażu, no to od razu mam z tyłu głowy, że za jakiś czas, nie wiem, za 10-15 lat trzeba będzie podejść i w razie czego wyczyścić taką instalację kanalizacji. Dlatego przewiduję sobie różnego typu wzierniki, gdzie mogę szybko odkręcić na przykład taki wziernik, wstawić końcówkę do czyszczenia i wyczyścić wszystko. Po ustawieniu rur, zamontowaniu ich z uszczelką i na specjalnej paście trzeba zapewnić wszystko, żeby ta rura była dobrze podsypana ziemią. Jaki tutaj problem się pojawia, jeżeli źle podsypiecie tą rurę ziemią? Fundament, przez który ta rura na przykład przechodzi, jest stały. Jeżeli ta ziemia pod rurą nie będzie dobrze
zamulona, ubita, no to sypiąc ziemię na tą rurę doprowadzicie, że ciężar tej ziemi będzie tą rurę przyciskał i teoretycznie krawędź fundamentu będzie tak jak gdyby krawędzią tnącą dla tej rury. I często spotyka się, że po prostu ta rura w tym miejscu pęka, ponieważ była źle ubita ziemia pod rurą. Po ułożeniu rur i obsypaniu piaskiem została zamulona ta ziemia, czyli przy pomocy wody można też dobrze zagęścić taką ziemię. I później etapami też całość została zagęszczona na tyle, żeby można było wylać wylewkę. Żeby bardziej przybliżyć wam, o co mi chodzi, no to muszę opowiedzieć troszkę, jak tutaj w starym budownictwie są wykonane te instalacje. Przy jednym pionie znajduje się łazienka z toaletą. U samej góry w połowie kondygnacji jest kuchnia i pod łazienką jest toaleta. Jeżeli chodzi właśnie o tą toaletę, no to idzie w narożniku pion. Przed remontem była ona zabudowana płytą karton gips i teraz, jeżeli w razie czego coś by się zatkało, coś trzeba byłoby udrożnić, no to ta rura nie została zabudowana karton gipsem, tylko ściąganą taką atrapą. W razie czego podejrzewam, że nie będzie żadnych problemów, ale gdyby się pojawiły, można tą atrapę ściągnąć i tutaj mamy dwa wzierniki, u góry i na dole. Z górnego można przeczyścić całą rurę do góry, z dolnego wziernika mamy dostęp na dół. Tak jak tutaj widzicie, jest też mufa, czyli teoretycznie można cały ten pion rozebrać i mieć dobre dojście zarówno do tej rury 160, która idzie dołem, jak i do góry. Taki wziernik także jest zamontowany po zewnętrznej stronie budynku, także praktycznie od każdego wziarnika nie mamy dalej niż 1,5 metra, w razie czego gdyby coś się przytkało. Pamiętajcie, żeby budować tak rurociągi, żeby nie miały one prawa się zatkać. Dlatego podczas instalowania rur kanalizacyjnych powinniście być na budowie, bez względu na to, jakie macie zaufanie do fachowców, których wynajęliście. Dobrze jest wystawić rurę odpowietrzającą pion ponad dach. Chodzi o to, że jeżeli mamy rurę idącą pionowo w dół i ona jest zamknięta od góry szczelnie, czyli nie ma tego wywiewu ponad dach, no to jeżeli spuścimy wodę w toalecie, no to tworzy się, dajmy na to taki 20-30 cm słup wody, który wypełnia całą rurę i przemieszcza on się w dół. Zanim tworzy się podciśnienie i problem z tym podciśnieniem jest taki, że on wysysa wodę z syfonów zarówno w toalecie, jak i wszystkich zlewach, które są podłączone do tego pionu. Natomiast jeżeli mamy tą rurę u góry otwartą, no to ten słup wody zlatuje sobie w dół i nie robi podciśnienia, ponieważ góra jest otwarta i napływa z nad dachu świeże powietrze. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby było to odpowietrzenie ponad dach. Jeżeli macie takie odpowietrzenie, no to musicie je zostawić. Jeżeli nie macie, no to musicie odpowiednio dobrać średnicę rur kanalizacyjnych, a i to nie gwarantuje 100% pewności, że wszystko będzie działało ok. Jeżeli to podciśnienie wyssie wam tą wodę z syfonu, no to później macie po prostu otwartą rurę kanalizacyjną i śmierdzi wam po prostu ze zlewu, z brodzika czy wanny. Jeżeli chodzi o prace, jakie trzeba wykonać podczas wymiany rur kanalizacyjnych, no to trzeba odkopać ziemię po zewnętrznej stronie budynku, tak żeby dokopać się do głównej rury. Od środka, no to w miejscu, gdzie te rury są poprowadzone, trzeba zerwać płytki czy podłogę, w zależności od tego, co macie w tych pomieszczeniach, skuć wylewkę, wykopać ziemię, żeby dostać się do rury, wyrzucić stare rury, włożyć nowe rury. Jeżeli zdecydowaliśmy się na pracę taką bez uszczelek, żeby te rury łatwo było włożyć i wyciągnąć, no to później musimy poprawnie włożyć tą uszczelkę. Chodzi o to, żeby ten języczek poddał się podczas wkładania rury. Jeżeli założycie tą uszczelkę odwrotnie, no to będzie ona haczyć o rurę podczas wkładania.
Jeżeli chodzi o przejście rury przez fundament, no to szczeliny zostały zapianowane, tak żeby było szczelnie. Przed zasypaniem rury w ziemi dobrze jest wykonać test szczelności. Czasami może się przydarzyć coś takiego, że ktoś zapomniał uszczelki włożyć do połączenia, a jeżeli zrobimy taki test, no to mamy pewność, że wszędzie te uszczelki są pozakładane. Czyli trzeba zaślepić tą rurę od zewnątrz, zalać ją wodą do pełna i poczekać kilka godzin i zobaczyć, czy ta woda schodzi. Jak macie wszystkie połączenia z nową uszczelką, no to nie ma prawa nic ubyć wody. Jeżeli chcecie połączyć rury pod kątem 90 stopni, no to lepiej tego nie robić, ponieważ w tym miejscu może być problem podczas przetykania takiej rury. Na przykład głowica przetykająca pójdzie do góry zamiast na dół. Druga sprawa jest taka, że lepiej, żeby te ścieki tym pędem od razu wypadały do tej większej rury już pod takim kątem, żeby nie zatrzymywały się w rurze. Tak jak tutaj widzicie, rura pionowa została podłączona pod kątem 90 stopni do tego rurociągu i tutaj muszę powiedzieć, że jest to zrobione źle, ponieważ tutaj powinno być kolano 45 stopni, kawałek prostej rury i trójnik z przyłączem pod rurę 110 pod kątem 45 stopni. I to jeszcze położone jak gdyby nie od góry przyłącze, tylko z boku. Nie stosuję mniejszych średnic rur niż 50 mm. Przeważnie podłączam taką średnicą umywalki, prysznic, wannę. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!